Ten znaczek oznacza mniej więcej tyle, że filmik posiada angielskie napisy. I zrobiłem to tylko po to, żeby, mógł go udostępniać osobom, które nie rozumieją po polsku. I tak mniej więcej będę starał się robić ze wszystkimi teoriami. Tymczasem witajcie, z tej strony Fungi, a dzisiaj opowiem sobie o zakończeniach dotyczących FNAF World. Jest ich sporo, całe 7, więc mamy sporo do obgadania. Tymczasem mój komputer zmarł. Znowu będzie szedł naprawdę, dlatego niestety będę musiał... Tło, które się kręci w tyle, jest lepszej jakości, niestety. Bardzo Was za to przepraszam. Więc zapraszam do oglądania. Jak już mówiłem, FNAF World zapewnia nam 7 różnych zakończeń i zaczniemy od tego najważniejszego, od zakończenia związanego ze Scottem Kaftonem. Tak, mamy dwie jego wersje. Mamy wersję normalną i hard mode. Zwykle ludzie są właśnie bardzo zawiedzieni tym endingiem, że jest on zupełnie niepotrzebny, zupełnie dziwny, że Scott w nim mówi, że jest już nami zmęczony i że ma nas dosyć i żebyśmy sobie poszli w ogóle. Ale powiem Wam, że to nie tak wygląda. Ten ending jest ciekawszy, jest bardziej głęboki i jest bardzo fajny. Na pewno nie jest jakiś tam pusty, jakiś tam rozczarowywujący. Według mnie, to jest tylko moja interpretacja, ale tutaj ważny jest temat Fredbeara i Glitchbeara. Widać, że to jest taki główny motyw FNAF Worlda. Pojawiają się dwie postacie, z której jedna mówi zrób to, a druga mówi zrób tamto. I właśnie teraz w temacie endinga Scotta zajmiemy się Fredbearem, bo to Fredbear nam mówi, żebyśmy tam do niego poszli i z nim walczyli. Według mnie Fredbear reprezentuje osobę, która gra FNAFa, zna FNAFa, która chce dotrzeć do swojego celu, ale w żaden sposób się nie wychyla, nie szuka wskazówek i po prostu widzi jakiś problem, idzie w pierwsze, lepsze miejsce, które jego zdaniem rozwiąże ten problem. Czyli w skrócie osoba, która patrzy na FNAFa jako na grę, że przejdzie 7 nocy i już będzie wszystko wiedział. W ten sposób przechodzimy właśnie do zakończeń ze Scottem. Według mnie Fredbear właśnie reprezentuje takie złe podejście do FNAFa, i negatywną część całej fanbazy. Tylko spójrzcie, do czego prowadzi słuchanie się tego, co każe nam Fredbear. Dzięki temu, że idziemy za nim, atakujemy samego Scotta. I zabijamy go. Według mnie to całe zakończenie nie tyle pokazuje, że niszczymy Scotta, a że niszczymy całego FNAFa, niszczymy całą fanbazę. Swoim negatywnym podejściem mówimy wszystkim, żeby nic nie robili w tym temacie, że FNAFa nie da się rozwiązać, że w ogóle po co tu jesteście, idźcie sobie. I to też męczy Scotta, to też oddziałuje na jego samego. Tak więc sam Scott ma takie dwie wersje swojego zakończenia, w trybie normalnym i w trybie ciężkim. W trybie normalnym możemy iść do przodu, ale jednak Scott wciąż ma nad nami kontrolę, więc tutaj pokazujemy osobę, która nie wychyla się, żeby znaleźć tą fabułę, i po prostu idzie, przechodzi grę, mówi, że ta gra nie ma sensu. I w ten sposób Scott ma nad nami kontrolę, że nie rozwiązaliśmy fabuły. A jeżeli gramy na hard mode, to wychylamy się, ale nie w rozwiązaniu fabuły, tylko w rozwaleniu FNAFa. Idziemy do przodu, mówimy wynocha stąd, wynocha z fanbazy jest głupia. I w ogóle FNAF nie jest straszny, więc co wy tu w ogóle robicie, nie? Tymczasem Glitchbear reprezentuje właśnie tą pozytywną część fanbazy. Glitchbear szuka dobrego rozwiązania i jest bardzo pozytywną postacią. Każe nam znaleźć zegary, a my pomagając mu je odnaleźć, odnajdujemy zagadkę, odnajdujemy rzeczy, które są ukryte we FNAFie, ale jednocześnie robimy znacznie więcej. Pokazujemy te punkty. Każda minigra polega na tym, że bierzemy ten jeden element i kładziemy go w miejscu dobrze widocznym. Pokazujemy go całemu fandomowi, więc pomagamy ludziom tworzyć teorie, pokazujemy jakieś ciekawe wnioski i tak dalej. Ciężko jest samemu jednemu rozwiązać całą fabułę FNAF, ona jest skomplikowana, jest masa możliwości i jeżeli wszyscy robią coś razem, jeżeli ty próbując rozwiązać fabułę pokazujesz swoje przemyślenia innym,
może to się okazać bardzo dobrym sposobem. Więc w ten sposób dochodzimy do zakończenia, w którym znajdziemy 5 zegarów i idziemy za glitchberem, który nam mówi, że wszystkie wskazówki są już na swoim miejscu. Musimy je tylko znaleźć. Fanbaza podała już wszystko, co możemy, a my musimy to tylko dobrze zinterpretować. Wciągnąć te poprawne odpowiedzi. Dodatkowo uważam, że to jest dosyć ważne. Ludzie mówią, że FNAF World w jakiś sposób wyjaśnia FNAF, ale ja powiem wam, nie zgadzam się z tym. FNAF World jest tylko taką metaforą. Metaforą, właśnie mówię, fanbazy, metaforą samego FNAFa, samego rozwiązywania zagadek. Jednak FNAF World nie posiada w sobie żadnych nowych zagadek, nowych informacji, żadnych podstaw pod jakiekolwiek nowe teorie. Mówię, FNAF World tylko przedstawia samo szukanie tych wskazówek, samo przechodzenie przez FNAFa. Nie pokazuje nic dodatkowego. Fabuła jest skończona, wszystko co jest do FNAFa 4. Tyle nam wystarczy. Ale poza tymi 2 takimi bardzo głównymi endingami, czyli 3 nawet, pozostają nam jeszcze 4. I zacznę tak od takich najmniej istotnych. Najmniej istotny jest Two Fredbear Ending, czyli zakończenie z 2 Fredbearami. Gdy 2 Fredbearów się spotyka, wybuchają. I wszechświat się kończy, bo coś tam paradoksy. Raczej powiem wam, że to zakończenie nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Po prostu taki żart, który Scott wymyślił, kiedy on albo ktoś z jego beta testerów pokazał, patrz tutaj, spotkałem się z Fredbearem Galda, 2 Fredbearów i tak śmiesznie jest. To wymyślił. Zdaje mi się, że nie ma w tym nic więcej ponad. Następny jest Cheaper Ending, czyli zakończenie jest Cheaper's Revenge, który nas atakuje i to jest dosyć prosto do zinterpretowania. Cheaper mówi, że to jest nieuczciwe, że to miał być on. Tak, Cheaper jest pierwszym, znaczy może nie pierwszym, ale poprzednikiem FNAFa. To Cheaper miał być lubiany, to Cheaper miał maskotką z Scotta, to dzięki niemu miał być sam Scott rozpoznawany, ale nie udało się. I co więcej, stworzenie Cheapera jakby skłoniło ludzi, żeby powiedzieli Scottowi, że to wygląda jak robot. No to Scott powiedział, dobra, zrobi roboty, więc Cheaper jest jakby pośrednio ojcem FNAFa. No i mówię, został zapomniany, został odrzucony na bok. Dodatkowo jest to fabuła Cheaper Sons jest dosyć ciekawa i zgodnie z niektórymi teoriami walczymy tutaj z Woodbotem 6.0 z gry i wiąże się z nim dosyć mroczna fabuła z tym Woodbotem, ale o tym powiem wam kiedy indziej, jak planuję zrobić jakiś gameplay właśnie z Cheaper Sons, potem zrobić jakieś omówienie, ale póki co chciałbym skończyć Desolate Hope, a ostatnio dawno tego nie robiłem. I cóż, jedyne co tu można wyciągnąć, to zakończenie sugeruje, że Scott zamierza stworzyć grę horror związaną właśnie z postacią Cheapera. Może fabuła będzie polegała na tym, że Woodbot wyszedł spoza kontroli i próbuje cię zaatakować? Nie wiadomo. Mamy jeszcze 2 zakończenia, czyli zakończenie 4. poziomu glitcha. Ono jest dosyć proste. Fredbear mówi ci, nie idź na 4. poziom glitcha, a ty jednak idziesz na ten 4. poziom i spotykasz się ze starym człowiekiem konsekwencją. I to jest proste. Po prostu nie posłuchaj się i widzisz konsekwencje tego. I sama postać, która tam się znajduje, nazywa się stary człowiek konsekwencja. I mamy też Happy's Day Ending, czyli ja to mówię poziom 5. glitcha. Jak siedzimy w 4. poziomie glitcha, musimy utopić się w rzece, spadamy przez 2 minuty i znajdujemy się właśnie w tym... Ja to mówię, że 5. poziom glitcha, ale po prostu odkrywam jakieś dziwne, tajemnicze miejsce, które zdaje mi się jest najtrudniejsze do jakiegoś zinterpretowania. Jeżeli sprawdzimy w plikach gry, dowiadujemy się, że nazywa się to Happy's Day. To jest ending związany z Happy's Day. Nie dostaniesz za niego trofeum, co pokazuje jeszcze jak bardzo to jest ukryte. No i pytanie, jak to interpretować? Według mnie, to przedstawia Scotta przytułającego swoich 2 synów. Inni mówią, że to jest aniołek, że to jest Scott trzymający worki z kasą. Nie. Dla mnie to jest Scott po prostu trzymający swoje dzieci. I sam Happy's Day, sama nazwa Happy's Day nie nawiązuje do minigry z FNAFa 3, ale nawiązuje do idei, która stworzyła FNAFa 3. Która stworzyła minigrę we FNAFie 3.
No, w Happy's Day ofiary zostają uwolnione, zazdają im spokoju i dla mnie właśnie o to chodzi w Happy's Day FNAF Worlda. Tutaj to Scott zaznaje spokoju, to Scott FNAF się skończył i Scott może w końcu zaznać spokoju. Problem polega na tym, że ta minigra to zakończenie jest schowane na 5. poziomie glitcha, więc dosyć głęboko. I tu pojawi się ciekawy motyw. Co jeśli Fredbear mówi ci, nie idź tam, bo nie chcę, żebyś się dowiedział, żebyś wyciągnął to dobre zakończenie, to zakończenie, które daje spokój Scottowi. Byłoby to sensowne, patrząc właśnie na to, co wcześniej mówiłem, że Fredbear jest tą negatywną postacią. On chce, żeby Scott dalej tworzył FNAF, on chce, żeby Scott dawał coraz więcej wskazówek, bo on i tak strasznie długo tego nie zrozumie, chyba że Scott mu pada odpowiedź prosto w twarz, masz tutaj całe odpowiedzi. Więc tak, Fredbear próbuje przed nami ukryć to zakończenie, a ono daje spokój Scottowi, mówi, FNAF jest już skończony. Jedyne co my osobiście moglibyśmy zrobić, żeby to Happy's Day się spełniło, to rozwiązać fabułę FNAF-a. O, tyle. I cóż, to było już ostatnie zakończenie, więc też koniec odcinka. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Powiedzcie, czy przekonała was moja interpretacja, czy macie jakieś własne pomysły, własne spostrzeżenia, czy wy osobiście możecie coś od siebie dodać, coś zauważyliście. Może wy macie coś lepszego niż ja, może wasza interpretacja też ma jakieś bardzo ciekawe wątki. Na pewno ja to zauważę, na pewno powiem w odcinku, jeżeli pokażecie mi coś dobrego. Tymczasem cóż, dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!